Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj bardzo prosta i szybka babka budyniowa o dowolnym, ulubionym smaku budyniu. Do przygotowania tego pysznego ciasta potrzebne będą jajka, cukier, mąka, budyń, olej, proszek do pieczenia i kakao. Zaczynamy od przygotowania formy do babki. Forma powinna być porządnie wysmarowana masłem lub margaryną i obsypana bułką tartą lub mąką krupczatką. I możemy już przygotowywać ciasto. Do czystej i suchej misy wbijamy 4 jajka. Wsypujemy 3/4 szklanki cukru i jajka z cukrem ubijamy mikserem na wysokich obrotach przez około 10 minut. Gdy masa będzie już jasna i puszysta, zmniejszamy obroty miksera. I do ubitych już jajek, cały czas miksując, cienkim strumieniem wlewamy pół szklanki oleju. I miksujemy tylko do połączenia składników. W tym czasie piekarnik nagrzewamy już do 175 stopni. Następnie do masy jajecznej stopniowo w kilku partiach przesiewamy 1,5 szklanki mąki tortowej. Do mąki wsypujemy 2 łyżeczki proszku do pieczenia i razem przesiewamy. Całość delikatnie mieszamy, tak aby nie było grudek mąki. Wszystkie składniki ciasta powinny mieć temperaturę pokojową. Następnie, jeśli chcemy wykorzystać 2 różne smaki budyni, ciasto dzielimy na 2 części. Do jednej masy dodajemy budyń, na przykład taki jak ja dodałam o smaku ajer koniaku. Dokładnie mieszamy. Do drugiej części ciasta dodajemy inny smak. U mnie jest to budyń kokosowy. I razem mieszamy. Następnie ciasto na przemian przekładamy do wcześniej przygotowanej formy. Na dno formy wykładamy połowę masy, np. ajer koniakowej. Rozprowadzamy ją równomiernie po całej powierzchni. Na ciasto przesiewamy przez sito cienką warstwę kakao. Wykładamy połowę ciasta kokosowego. Delikatnie rozprowadzamy po powierzchni. I znów na ciasto przesiewamy przez sito cienką warstwę kakao. Następnie wykładamy resztę masy ajer koniakowej. Na to cienka warstwa kakao. I na koniec pozostała część masy kokosowej. Gotowe ciasto wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 175 stopni. Pieczemy około 40-45 minut, grzanie góra-dół, do suchego patyczka.
Upieczone już ciasto można posypać cukrem pudrem, oblać lukrem lub czekoladą. Ja oblałam mleczną czekoladą. Podgrzałam pół tabliczki czekolady z 3 łyżkami śmietanki, dokładnie wymieszałam i taką polewą można już oblać ciasto. I najlepiej, gdy ciasto jest jeszcze ciepłe, wówczas łatwiej czekoladę można rozprowadzić. Polecam ten przepis. Babka jest bardzo smaczna i ciekawie wygląda. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!